Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku o modelach w skali 1:24. Dzisiaj pokażę Wam modele samochodów rajdowych Volkswagena i Seata. Jest ich tak niewiele, że postanowiłem zrobić to w jednej części. Zaczniemy od marki Seat. Niestety w skali 1:24 dostępny jest tylko jeden model. Jest to Seat Ibiza Kit Car grupy A. Model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Dlaczego wydawnictwa zdecydowały się akurat na ten samochód? Myślę, że wynika to z tego, iż jest to jedyny model Seata, który pozwolił tej firmie zdobyć tytuł Mistrza Świata. Oczywiście nie był to tytuł w generalce WRC, tylko w klasie samochodów jednonapędowych, ale w tym okresie kilku producentów bardzo poważnie podchodziło do rywalizacji w tak zwanej ośce i taki sukces świetnie sprzedawał się medialnie. Na dodatek zespół Seata dokonał tej sztuki 3 razy z rzędu. Wygrali w roku 1996, 1997 i 1998. Seat, projektując ten samochód, skupił się mocno na uniwersalności i wytrzymałości konstrukcji, a nie na maksymalizacji osiągów, jak to zrobiła większość konstruktorów jednonapędowych samochodów klasy A7. Zdecydowanie przewyższali konkurencję na nawierzchni szutrowej i na śniegu, przy okazji zachowując całkiem przyzwoite tempo na asfalcie. Taką taktyką Seat zdominował Mistrzostwa Świata samochodów jednonapędowych na 3 lata. Ten model, który tutaj widzicie, jest to samochód z rajdu Safari z roku 1998. Nie trudno się domyślić, że to model samochodu z afrykańskiego klasyka. Zdradza to dolot powietrza wyprowadzony na dach, tak zwany snorkel, i dodatkowe zabezpieczenia przedniej części nadwozia. Tym samochodem Harry Rovanpera i Wojto Silander wygrali klasę A7 w tym rajdzie, ale co ciekawsze i moim zdaniem jest większym osiągnięciem, zajęli 5. miejsce w generalce, wygrywając z bardzo wieloma załogami w samochodach czteronapędowych. A rajd nie był łatwy, jak to rajd Safari. W roku 1998 długość odcinków specjalnych przekroczyła 1000 km. W zasadzie nie tyle odcinków specjalnych, co sekcji specjalnych. W tych latach na rajdzie Safari odcinki nie były tym, do czego dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni. Droga była otwarta dla ruchu cywilnego i można było spotkać na drodze zwykłe samochody, które poruszały się w obu kierunkach po tych odcinkach. No i wiadomo, jak to na safari, nie były to odcinki gładkie, równe i przyjemne, tylko często grząskie, czasami kamieniste, z ogromnymi kolejnami, błotem, przeprawami przez wodę, więc chwała Seatowi, że zbudowali tak wytrzymałą konstrukcję, która tak dobrze radziła sobie w trudnych warunkach. O trudności tego rajdu świadczy to, że wystartowało do niego 49 załóg, a tylko 19 dotarło do mety. Samochód ten nie posiadał zbyt spektakularnych parametrów, nawet jeśli biorąc pod uwagę tylko klasę A7. Silnik rzędowy, czterocylindrowy, atmosferyczny, pojemność 1984 cm3. W pierwszej ewolucji z 1996 roku miał moc około 255 koni mechanicznych i moment obrotowy 255 Nm. W kolejnych latach Seat wprowadził kilka poprawek i wersja Evo 2, oprócz tego, że miała nieco szersze nadkola,
Posiadała moc 260-270 koni mechanicznych. I co ciekawe, wszystkie dokumenty techniczne, jakie znalazłem, podają, że wersja Evo 2 miała niższy moment obrotowy niż Evo 1, tylko 220 Nm. Obie wersje ważyły około 930 kg i były wyposażone sekwencyjną sześciobiegową skrzynię. W Polsce ten samochód też można było zobaczyć na trasach rajdowych, samochodowych Mistrzostw Polski. Przez jakiś czas takim samochodem startował Mariusz Ficoń. Dwa kolejne modele, które możecie obejrzeć, to miniaturki Volkswagena Polo R WRC. Samochód, który zdominował rywalizację WRC na 4 lata. Od roku 2013 do 2016 praktycznie zespół fabryczny Volkswagena nie miał konkurencji. Pozostali producenci, choć mocno próbowali, to przez te 4 lata pozostawali tłem rywalizacji z jedynie pojedynczymi sukcesami. Dlaczego tak się działo? Volkswagen wykonał świetną robotę logistyczną, projektując ten samochód i nie tylko samochód, ale również cały zespół. Z pewnością budżet, który, jak głoszą legendy, był praktycznie nieograniczony, w tym pomógł, ale jak wiadomo, pieniądze same nie jeżdżą. Konstruktorzy Polo R WRC mieli zdecydowanie więcej czasu niż konkurencja na testowanie i poprawianie samochodu, a na dodatek przez 2 lata przyglądali się walce innych zespołów na odcinkach specjalnych i wyciągali, jak widać, słuszne wnioski. Zatrudnili najlepszych inżynierów i 3 absolutnie topowych kierowców. Sebastian Ogier, Jari-Matti Latvala i Andreas Mikkelsen w połączeniu z Polo R WRC to była ekipa nie do zatrzymania. Jak to doskonale widać, posiadam 2 modele tego samochodu. Pierwszy z nich to jest Volkswagen Polo R WRC sprzedawany przez firmę XO z rajdu Katalonii z 2014 roku. Załoga Sebastian Ogier, Julien Ingrassia. Oczywiście wygrali ten rajd. Samochód jest w specyfikacji szutrowej, co nie jest takie oczywiste, bo w roku 2014 rajd Katalonii był rozgrywany na mieszanej nawierzchni i były na nim również etapy asfaltowe. W sumie szkoda, że nie ma modelu w specyfikacji asfaltowej. Zawsze to jakaś różnorodność i byłaby korzyść dla całej kolekcji. Drugi model to Volkswagen Polo R WRC, też w specyfikacji szutrowej, sprzedawany przez wydawnictwo Salvat i przez wydawnictwo Hachette. Jest to model samochodu z rajdu Meksyku z 2016 roku, załogi Jari-Matti Latvala, Mika Antila, załogi, która ten rajd oczywiście wygrała. Bardzo specyficzny rajd w cyklu WRC, dlatego że rozgrywany na bardzo dużych wysokościach. Część odcinków przebiega po drogach położonych powyżej 2000 metrów nad poziomem morza i jest to kłopot zarówno dla załogi, jak i dla samochodów. Pojazdy wyczynowe potrzebują naprawdę sporo tlenu i na dużych wysokościach wydajność silników poważnie spada. Dochodzą do tego jeszcze problemy z chłodzeniem. Dla Volkswagena jednak można powiedzieć, im trudniej, tym łatwiej, bo w takich warunkach jeszcze bardziej uwidaczniała się przewaga niemieckiego teamu. Dodatkową trudnością w tej edycji rajdu Meksyku była też długość odcinków specjalnych. Po roku 2000 w rajdach WRC większość odcinków miała kilkanaście do 20 kilku kilometrów. Odcinki 30-kilometrowe lub dłuższe były uznawane za bardzo długie OS-y i raczej rzadko pojawiały się w harmonogramach rajdów. Natomiast w 2016 roku w Meksyku było wiele odcinków, które miały powyżej 40 km. Były też odcinki, które miały powyżej 50 km, a najdłuższy odcinek tego rajdu liczył aż 80 km.
I na tym odcinku Volkswagen pokazał, jak ogromną przewagę posiada nad konkurencją, wygrywając ten odcinek z kierowcami innych zespołów o ponad minutę. Generalnie ten samochód przez 4 lata obecności na odcinkach specjalnych 4 razy z rzędu doprowadził zespół Volkswagena do Mistrzostwa Świata Producentów i 4 razy z rzędu pozwolił zdobyć indywidualny tytuł Sebastianowi Ogier. Załogi startujące Volkswagenem Polo R WRC w sezonach 2013-2016 aż 43 razy stały na najwyższym podium. Polo R WRC, tak jak większość samochodów, w zasadzie wszystkie samochody WRC z tych lat, wyposażony był w 4-cylindrowy turbodoładowany silnik 1600, dokładna pojemność 1598 cm3, z regulaminową zwężką, która wtedy miała maksymalną średnicę 33 mm. Osiągał ten silnik zależnie od ewolucji i ustawień moc od 300 do 318 koni mechanicznych. Moment obrotowy tego samochodu to 400-430 Nm. Oczywiście napęd na 4 koła, skrzynia biegów sekwencyjna o 6 przełożeniach i masa około 1200 kg, wymuszona przepisami. Taka była minimalna masa w tych latach dla samochodów WRC. Bardzo ciekawą rzeczą było też to, że w odróżnieniu od innych zespołów Volkswagen nie udostępniał tego samochodu prywatnym teamom. Startowali nim tylko kierowcy fabryczni i dopiero po zakończeniu programu WRC Volkswagen po 2016 roku udostępnił ten samochód Raimundowi Bauschlagerowi, który startował prywatnym Polo R WRC w mistrzostwach Austrii. Volkswagen przygotował też wersję Polo WRC w specyfikacji na rok 2017, już według nowych przepisów, ale niestety afera Dieselgate, która wstrząsnęła nie tylko światem rajdowym, ale całym światem motoryzacyjnym, spowodowała, że Volkswagen wycofał się po 2016 roku z WRC i samochody ze znaczkiem Volkswagena całkowicie zniknęły z tras rajdowych. Jeśli chodzi o inne modele dostępne w skali 1.24, to jest jeszcze Volkswagen Polo R WRC produkowany przez firmę XO z rajdu Katalonii 2014, załogi Jari-Matti Latvala, Mika Anttila, bliźniak do pierwszego Volkswagena, którego mogliście obejrzeć. Załoga ta zajęła w tym rajdzie drugie miejsce. I niestety sekcja braki w tym odcinku będzie najbardziej rozbudowaną częścią tego filmu. Brakuje w skali 1.24 w stosunku do innych skal ogromnej ilości modeli, zarówno Volkswagena, jak i Seata. Zaczniemy od Volkswagena. Volkswagen KFR 1302S, czyli popularny Garbus. To samochód, który na poważnie wprowadził Volkswagena na trasy rajdowe. W latach 1971-1974 te samochody startowały w Mistrzostwach Europy za sprawą zespołu, który co ciekawe nazywał się Porsche Salzburg. Ciekawostka, udało się nawet wygrać w Mistrzostwach Europy w 1971 roku Garbusowi rajd Austrii. Volkswagen Golf 2 GTI 16V, samochód grupy A, homologowany w 1986 roku i jako samochód teamu fabrycznego Volkswagena startował do roku 1989. I mimo to, że był to samochód jednonapędowy, a wtedy już królowały samochody 4x4, to udało się 4 razy stanąć na podium WRC oraz wygrać jeden rajd w generalce. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej w 1987 roku. Dokonał tego Kenneth Eriksson.
Volkswagen Golf G60 Rally. Samochód, który w teamie fabrycznym Volkswagena był używany w 1990 roku. Bardzo nowatorska i ciekawa konstrukcja z napędem na 4 koła, ale tylko jedno podium Erwina Webera w 1990 roku spowodowało, że Volkswagen zrezygnował z rywalizacji WRC w kolejnych latach. Następnie dwa kitkary, które dzielnie walczyły z wcześniej omawianym Seatem Ibizą. Volkswagen Golf 3 Kitcar, który w latach 1996-1999 startował w WRC jako oficjalny team Volkswagena. W Polsce znany przede wszystkim za sprawą Tomka Kuchara, który dzielnie walczył tym samochodem w Mistrzostwach Polski. I Volkswagen Golf 4 Kitcar, który w latach 1999-2000 również był spotykany na trasach WRC, ale już nie jako oficjalny samochód fabryczny Volkswagena. Volkswagen Polo S1600 MK3 i MK4. W latach 2002-2005 można było te samochody oglądać na trasach WRC, przede wszystkim w klasie junior WRC. Volkswagen Polo S2000, bardzo rzadko widywany w WRC, ale w mistrzostwach krajowych startował z powodzeniem przede wszystkim w Niemczech, w Austrii i w Belgii. Volkswagen Polo GTI R5, samochód homologowany w 2018 roku, jeden z najlepszych samochodów klasy R5 i choć miał trochę problemów wieku dziecięcego, to z powodzeniem startują nim kierowcy do dzisiaj. I bardzo brakuje mi dwóch modeli Seata. Seat 124D Special 1800, samochód, który wprowadził Seata do WRC. Team fabryczny dysponował tymi samochodami w latach 1975-1977. Zanini takim samochodem zajął trzecie miejsce w rajdzie Monte Carlo w 1977 roku. Oraz samochód, który najbardziej ze wszystkich tutaj wymienionych chciałbym zobaczyć w skali 1.24, Seat Cordoba WRC. Samochód, który team fabryczny Seata dysponował w latach 1998-2000. Nie odnosił poważnych sukcesów, 3 razy zagościł na podium w rajdach WRC, natomiast moim zdaniem to jeden z najładniejszych samochodów WRC tego okresu i z przepiękną tradycją w Polsce. W polskich rajdach tym samochodem startował Janusz Kulik, Krzysztof Hołowczyc, Robert Herba i Łukasz Sztuka. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym po raz pierwszy zmierzę się z japońską motoryzacją. Do zobaczenia.